Jak mówić nie? Samoobrona kobiet. Jak mówić nie? Nie tylko, poniekąd samoobrona, bo w życiu codziennym to też się przydaje, to też jest obrona siebie przed wpływem innych, przed może manipulacją. Tematy manipulacji gdzieś tam też poruszałem w innych nagraniach, czyli takich taktyk, wtedy mówiłem o przestępczych, natomiast takie igranie na emocjach są nawet u ludzi, że tak powiem, jeszcze łapiących się na praworządnych obywateli, żyjących zgodnie z normami, ale lubiących tak naciągać sytuację dla własnych korzyści, takich właśnie manipulatorów, którzy lubią wykorzystywać innych, tak? A potem jest, no przecież sama chciałaś. Po części tak, natomiast w dużej mierze zostałaś w to wmanewrowana, bo nie wiesz, jak funkcjonuje Twoja psychofizjologia. I z tego tytułu też był tamten cykl nagrań o Waszych, moje drogie panie, sygnałach seksualnych, po to, żeby zdobyć tą wiedzę, żebyście wiedziały, jak kierować sobą, ale dzięki temu, żeby nikt Wami nie mógł kierować. Więc jak mówić nie? Jak mówić nie? Kiedy drugiej stronie mówicie nie, zwłaszcza mężczyźnie, tutaj w tym kontekście poruszymy zdanie, natomiast wobec kobiet to zasada będzie podobna trochę, natomiast ewentualne skutki nie będą tak dotkliwe, tak? Jak w pewnych sytuacjach z mężczyznami. Więc jak powiedzieć nie? Mężczyźni są nastawieni, wiecie, wojownik i do boju i tam, tak? Mamy system w skrócie walki i ucieczki. Oczywiście występują u nas jeszcze inne reakcje w sytuacji stresowej, inne reakcje na stres, ale w skrócie mechanizm walki i ucieczki. I co odpala daną reakcję z tego mechanizmu? Oczywiście dostępność, skala zagrożenia, dostępność środków, sposobów radzenia sobie z daną sytuacją. No, fizycznego zagrożenia ze strony kobiety nie ma. Nie ma tu postrzegania tego jako jakąś walkę o coś, rywalizację. Jest tylko cukiereczki, chcę, tak? Generalnie to jest ten sposób myślenia, tak? Chcę zdobyć swoją nagrodę, no trudności, no jakie tu mogą być trudności, tak? No, żadnych w tej sytuacji, bo tu ani policja nie zdąży w razie czego, ani tak dalej, więc no, kobieta niestety jest słabsza od mężczyzny znacznie. Dlatego narzędzia, różne gazy, jakieś takie prądorażacze, tak? I co? No, niestety może i czasem nawet noże czy broń palna. Jak tego wszystkiego używać, żeby to było w zgodzie z obowiązującym stanem prawnym, jak się zachowywać, żeby zwiększyć swoją szansę na wyjaśnienie tej decyzji, tak? Przedstawienie jej w sposób taki, jak wszystko się odbyło, czyli że faktycznie się broniłyście, to na moich szkoleniach. Natomiast wracamy do tematu. Więc skoro nie ma tutaj zagrożenia, środki do poradzenia sobie z kobietą, tu mówimy tylko czysto fizycznie, no bo taki jest, że tak powiem, podstawowy model postrzegania problemów przez mężczyzn, tak? Taki automatyczny. Czy ja jego, czy on mnie, tak? Kto będzie lepszy? Aha, jak ja jestem lepszy, to znaczy, że już jest spoko i tu wszystko schodzi, zostaje tylko ja chcę. No i wtedy mechanizm walki, kolejnym elementem, który odpala ten mechanizm jest też bliskość, jest kontakt. Nawet jak mamy ewentualne środki do poradzenia sobie, ale będzie walka ciężka, jeśli jest większa odległość do celu, do zagrożenia, to raczej mój umysł będzie popychany w kierunku mechanizmu ucieczki, wycofania się, tak? Natomiast jak będziemy blisko, no to w kierunku walki, zbliżenia, tak? Starcia. Otóż kobietom nie będzie starcia i konfliktu, ale mechanizm walki, ucieczki popchnie nas do czego? Do zdobycia cukiereczka. No i właśnie, jak mówicie nie?
Tu znowu wasze uwarunkowanie takie psychofizjologiczne, psychologii ewolucyjnej do kontaktu z dziećmi, czyli negocjacje. Dlaczego? Bo druga strona, czyli mężczyzna, samiec, głowa rodziny, tak, ojciec tychże dzieci, no będąc mężczyzną jest trochę mniej cierpliwy. No i wszystko się musi balansować, więc wy jesteście takie negocjatorki i tak dalej, tak? Te opiekunki domowego ogniska, bo inaczej, no przypuśćmy, że jest tam głowa rodziny, 2-3 synów, no pozabijaliby się, kurde, albo szybko by się wszystko tam rozpadło. Także tutaj właśnie jest rola kobiety. Rola kobiety, bo wy jesteście w stanie to wszystko poukładać, żeby to miało jakiś sens, no, głębszy, tak. Więc rola nie jako taka niewolnicza, bo rola kobiety, nie, to jest właśnie, jest liderem tak naprawdę, liderem tego bycia grupą, scalenia grupy, głównodowodzącym logistyki. Więc to do kontaktu z dziećmi. Natomiast, no niestety, do kontaktu z nieznajomymi, zwłaszcza mężczyznami, to się zupełnie nie nadaje. Trzeba mieć tego świadomość, żeby mieć ten mechanizm przypisany. Aha, dzieci, no może ewentualnie mąż, bo lubię go, coś tam z niego mam, to nawet jak nie mam ochoty, to mu dam. Na przykład, nie? Jakoś tam się w sumie nie będzie źle. To ewentualnie tu można sobie zachować ten model postępowania. Natomiast z obcymi, z nieznajomymi absolutnie, zupełnie nie. Nie można negocjować. Po pierwsze, znaczy nie polecam tego tak kończyć, ale trzeba mieć świadomość, że nie jest kompletnym zdaniem. Nie i koniec. Nie negocjuję. Natomiast dobrze jest podać powód, bo to zawsze nas jakoś tak nastraja, jest takie uprzejmiejsze i łatwiej kogoś przekonać, tak? Były takie eksperymenty robione, że jest kolejka do ksero, wszyscy oczywiście czekają i nagle ktoś biega, wpycha się w kolejkę i jak wchodzi bez słowa, to często ludzie tam burczeli na niego, ale wystarczy podać powód, nawet najbardziej debilny, czyli co? Przepraszam, bo ja tylko skseruję. Już mamy jakiś powód, tak? Już jest to łatwiej nam przyjąć. Rozwaliły mi się słuchawki, teraz mam takie. Te normalnie były z gumkami, że nie wypadały, ale te gumki mnie denerwują, bo wtedy szum w uszach, bo to wszystko idealnie pozatykane. No i niestety jest tak. Jakiś powód, więc nie muszę coś tam, śpieszę się do domu, albo tam zaraz po mnie facet przyjeżdża, coś, ale co? Zwiększamy dystans, odchodzimy. Tego sygnału nie da się pomylić. To już nie jest tak, że nie, ale zostaje blisko, to co on sobie myśli? No, lubi grać nieprzystępną, lubi, żeby ją zdobywać, bo często tak jest. Często faktycznie tak jest, też jest to jedno z waszych zachowań. Bardzo często ostatnio z czystego wyrachowania, żeby podbudować swojego. Natomiast w was ten model zachowania jest wbudowany znowu, psychologia ewolucyjna. To jest taki test, dlatego chodzicie i nas denerwujecie. Bo kurde, jak ten chłop se nie może poradzić ze mną, z taką kobietką i coś, to jak on zadba o mnie i o moją rodzinę, jak on postawi się światu, tak? Więc to jest takie testowanie tegoż faktu, tegoż stanu rzeczy w zasadzie, tak? Czy on występuje czy nie, czy będzie faktem czy nie. Więc należy zwiększyć dystans, nie przepraszam i odchodzę, nie tłumaczę się, podaję powód, ale po to, zaspokoić makówę jego, tak? Takie, wiecie, tam programowanie neurolingwistyczne, tak się to fajnie nazywa, ale zwyczajnie jesteśmy uprzejmi wobec kogoś. Podaję mu krótko powód, nie, muszę iść, odchodzę, tak? I najczęściej to zadziała, bo się chłop nie będzie czepiał. I spokojnie wtedy możecie wyjść. No wtedy oczywiście proponuję opuścić lokal, chyba że faktycznie jesteście tam, na moment się odłączyłyście od statka, a w waszym statku normalnie tam są solidni faceci, którzy w razie czego będą mogli stanąć w waszej obronie, no bo jeśli tu mu odmówicie, bo już wychodzicie, a dalej się będziecie kręcić po lokalu,
no to zaraz może się przykleić znowu i to znacznie bardziej i poczyta to sobie jako zniewagę, co poniekąd zniewagą będzie, bo nikt nie lubi, aby mu ciemnotę wciskać, tak, prosto w twarz i go zbywać, traktować jak śmiecia, a tak się właśnie poczuje. Dlaczego liczyć się z jego uczuciami i emocjami? No bo jak to walnie, to jego negatywne uczucia, jego negatywne emocje mogą stać się naszym negatywnym stanem fizycznym, czyli może się wywiązać jakaś mucka, możemy oberwać, tak? Zwłaszcza Wy, drogie panie, jesteście na to podatne, bo jesteście i mniej odporne na ciosy, na urazy, no i słabsze od nas, tak? Więc no, unikamy tego. To na tym polega większość Waszej samoobrony, do której też jesteście predestynowane. Znowu psychologia ewolucyjna. Do nawijania makaronu na uszy, do bajeru. I tenże w razie, jak ocenicie, jak to ocenić, to też na moich szkoleniach, że konfrontacja fizyczna będzie nieuchronna, że no nie wykręcicie się od tego gościa i nie ma jak Wam kto co pomóc, albo zanim Wam pomoże, jakoś będziecie musieli sobie poradzić, to również to, co decydujecie, właśnie tym bajerem, makaronem na uszy, wciągnąć go w pułapkę, żeby być na tak taktycznie silnej pozycji, żeby może nie zniwelować, ale zmniejszyć ten rozdźwięk pomiędzy możliwościami fizycznymi, tak, żeby od razu być jak najlepiej ustawioną i zacząć na przykład sytuację od tego, że już go dusicie i właśnie kopiecie w krocze. Tak, nie? No właśnie, tak chyba lepiej zacząć walkę, nie? Tak, przejazd kolejowy. Więc podsumowując, jak mówimy nie jest kompletnym zdaniem, ale dobrze jest je uzupełnić, podając jakiś powód. Najlepiej, żeby był spójny z sytuacją, chociaż jak będzie bardzo nachalny gość i tak, no to najlepiej stwierdzić, że, bo ja tu opuszczam lokal, zaraz po mnie facet przyjeżdża i faktycznie go opuścić. Ja wiem, że macie prawo być gdzie chcecie, robić co chcecie, ale wracamy do tego, że jest przestępczość, są odmienne stany umysłowe i ten. No i czasem lepiej sobie schować swoją dumę i swoje prawa do kieszeni. No rajdowiec moim pasem normalnie ścina zakręt, no co za chłop. Coś niemożliwego. I schować to sobie wszystko do kieszeni, swoje prawa i tak dalej no i po prostu wyjść, tak? Mamy ważniejsze rzeczy w życiu do zrobienia niż się kłócić z jakimś no, z kimś w jakimś lokalu o pietruszkę. Mamy ważniejsze, chcemy się dobrze bawić, piszemy doktorat, może nie wiem, chcemy być, chcemy, że tak powiem, dyktować warunki na świecie, jeśli chodzi o samoobronę i bezpieczeństwo osobiste. Zawsze jest coś ważniejszego do zrobienia niż przekomarzanie z gołębiem, bo wiecie jak to jest z gołębiami. Przewróci pionki, nasra na planszę i będzie twierdził, że wygrał, nie? Więc tak, dobrze, to tyle. Jest kompletnym zdaniem, ale dodajemy jeszcze jakiś powód, bo tak jest uprzejmie, jest fajnie, jest skuteczniej i zwiększamy dystans, odchodzimy, bo to jest nie do pomylenia. Tutaj nie można, że jest ciężka do zdobycia czy coś. Oczywiście niektórzy sobie tak bardzo wytłumaczą, ale to już wtedy wiemy, że to już jest albo działalność przestępcza, albo wręcz zakrawająca i to już nam dyktuje kolejne postępowanie, że możemy ewentualne reakcje fizyczne zacząć tak już tak, no, z grubej rury, nie? Zacząć tort jeść od wisienki. No, to tyle, moje drogie. Rośnijcie w siłę, bawcie się dobrze i bądźcie bezpieczne zawsze.